Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami na naszym kanale Dookoła Nas. W nietypowym czasie, bo zimowo. I w przepięknej właśnie zimowej scenerii ze śniegiem. Cudnie to teraz wygląda. Mnie się na przykład bardzo podoba, jak działka właśnie jest przypruszona śniegiem albo nawet wręcz przykryta. Wpadliśmy na chwilę zobaczyć, co tu się dzieje. Teoretycznie wszystko w normie. Oczywiście kopce, kreta niezawodne, zawsze na miejscu są. I właśnie a propos kretów. Jakieś 1,5 miesiąca temu wrzuciliśmy shortsa właśnie na temat kretów. Chcieliśmy pokazać Wam, co zastaliśmy przyjeżdżając tutaj na działkę, czyli po prostu wykopaliska. Jak ja się wtedy śmiałam, że to są po prostu wykopaliska. I tak jak powiedziałam, chcieliśmy się podzielić tym, co zastaliśmy. Ale pod shortsem pojawiło się sporo komentarzy różnego rodzaju. Były komentarze zabawne, z konkretnymi radami i były też takie bardziej emocjonalne. Oczywiście dziękujemy za wszystkie podpowiedzi. Zawsze podpowiedzi się przydadzą. I jako ciekawostkę chciałam Wam właśnie kilka komentarzy przeczytać. Jakie ludzie mają pomysły. Tylko cynamon. Następny komentarz. Tylko chemia. Ciężka chemia. Nie podpisujemy się pod tym. Korona cesarska. Na taki trawniczek, jak tutaj, jedna wystarczy. Inny komentarz. Krecik mały, ale wariat. No tutaj taki fajny komentarz. To grabie w łapy, babo, a nie rusz łapy do roboty. No cóż, oczywiście zrobiłam. Piękna krecia robota. No piękna była, to faktycznie przepiękna. Dużo komentarzy na temat kretów, na temat kotów, żeby właśnie przygarnąć sobie koty i koty po prostu wyłapią krety. Następny komentarz. Na filmie nie widać szczegółów, ale mam wrażenie, że to bardziej karczowniki. My się na tym nie znamy, nie wiemy, czy to krety, czy karczowniki. Wiemy tylko, że mamy bajzel w ogródku. I tutaj ktoś napisał, że krety łatwo się eksmituje, wlewając różne aromatyczne resztki kuchenne typu kwas z kapusty kiszonej, kwas z ogórków, resztki ze słoików typu koper, chrzan, liście wiśni. Następne. Ktoś napisał, że też miał kopce kretowe i sprawił sobie kota i nie ma problemu. Znowu korona cesarska. Następny komentarz. Niemiecka metoda. Rura wydechowa, na nią wąż, długi koniec do rury i po robocie. Najlepszy efekt z Volkswagena 1.9 TDI. Nie będziemy próbowali, absolutnie. Ktoś inny, u mnie podobnie, kretów pełno. Ktoś inny, że bardzo są pracowite takie maluchy. Owszem, przyznajemy, bardzo pracowite, zgadzamy się. Absolutnie. Następny. Kwas solny i kretów nie ma. Nie podpisujemy się też pod tym. Kompletnie. Następny. Odkop otwór, włóż pigułę chloru do basenów i po kłopocie. Też się pod tym nie podpisujemy, ale jesteśmy pod wrażeniem pomysłów, jakie macie na pozbycie się kretów. Następne. Ktoś napisał, że tak samo ma na podwórku. No po prostu sprząta, wyrównując. Także tak. Bardzo mocno zakwaszona działka. Późną jesienią posypać wapnem i 5 lat spokoju, kret się wyprowadzi. Ktoś inny napisał, że nasz ogród jest zainfekowany robakami i pędrakami, krety oczyszczają i trzeba im za to podziękować. Także bardzo krecikom dziękujemy.
dziękujemy za to, że wyżerają robale, ale nie dziękujemy za kopce. Następne. Dostać się do kanału, odpalić petardę hukową, przykryć szybko deską, przycisnąć nogą i na 2 lata się pozbędziemy kretów. Nie będziemy tutaj próbowali. Tabletki do gazowania zboża. Ktoś inny napisał, że pani, że chciałaby parę takich krecików, bo ma inwazję turkuci, więc zaprasza kreciki do siebie. No chyba lepsze faktycznie te krety niż turkucie, ale no ewentualnie możemy się podzielić kretami bez problemu. Ktoś napisał, wszystko likwidujcie, a potem robactwo chce was zjeść. Kret to pożyteczny gościu, rozgrab równo i gitara. No i rozgrabiłam i gitara, a teraz mamy nowe, żeby nie było. Zagazować. Następny komentarz. Nie podpisujemy się. Górnicy robią swoje. Też tak mam. No tak, górnicy tutaj pokazali, jak dają radę. Następny. Butla, acetylen i skrobnik. Czas 15 minut i po kłopocie. No też się raczej pod tym nie podpiszemy. Tutaj pani nam też napisała, że jeżeli mamy słupki metalowe w ogrodzeniu, to na słupkach, żeby umieścić wentylatory z plastikowych butelek i krety się wyprowadzą. I dużo komentarzy jest, no, że krety są pod ochroną. To też wiemy, że są pod ochroną. A najwięcej komentarzy jest też właśnie, żeby sobie sprawić koty. I tutaj ktoś napisał, widzę, że dużo osób poleca kotki. Kotki są fajne, ale jak się mieszka na stałe, a Państwo macie chyba działkę letnią. No właśnie, tutaj problem polega właśnie na tym, że my sobie kotów nie możemy sprawić, bo nas tu po prostu nie ma. Także ewentualnie, to jest tylko część tych komentarzy, które dostaliśmy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Który z tych komentarzy waszym zdaniem jest taki, no, zwrócił waszą szczególną uwagę, który was ewentualnie zaskoczył. No bo niektóre są kontrowersyjne, niektóre są ciekawe, niektóre są takie naprawdę poradnicze. Także tak jak powiedziałam, proszę, żebyście się ustosunkowali do nich i skomentowali ewentualnie. I może jeszcze teraz, żeby pokazać, jak pięknie wygląda działka w odsłonie zimowej, to może taki króciutki spacerek zrobimy. Zapraszam. Spójrzcie, jak fajnie wygląda działka w śniegu. Ja bardzo lubię, mi się podoba. I bardzo lubię, jak trzeszczy, trzeszczy, ale jak skrzypi śnieg pod nogami. Świetnie wyglądają właśnie takie przypruszone śniegiem rośliny. Bardzo fajnie. O, tutaj jeszcze werbena nawet się trzyma. Znaczy już, no trzyma, po prostu została. Nie wiem, czy ją widać, ale została. Muszę uważać, żeby się nie wywalić o kopce, bo ich w tej chwili tak bardzo nie widać, bo są właśnie przykryte śniegiem. Ale super. Wszystko. Zobaczymy, co z tyłu. Co tu się dzieje. No, rododendrony trochę są takie oklapnięte. Były podlewane. Ale to też mógł mróz swoje zrobić. No, zobaczymy później. O, pięknie. I choineczka też w śniegu. Tutaj też, tu się fajnie zrobiło. Nawiało chyba trochę więcej i świetnie wygląda.
tutaj ta środka azalia, którą przesadzaliśmy. Dobrze się trzyma. Bardzo fajnie. Taka odsłona zimowa. Nawet brzozy pięknie wyglądają. Nasze utrapienie tak naprawdę, te brzozy. No, tak to super wyglądają, świetnie. No, tutaj też wszystko przykryte śniegiem. Tutaj teraz fajnie widać Kielichowic, jak ja was słyszę, ja was słyszę. Kielichowiec fajnie wygląda tutaj. Widać, jak dużo ma tych gałązek, tych odnóżek. Tutaj cis. Tutaj też właśnie werbena. Ta się przechyliła. A bardzo fajnie wygląda tutaj ta rabata. Matko, przewalę się. Ta rabata z tymi iglakami. I tu nasza jodła. Zobaczymy, jak ona będzie, bo ona nam bardzo, bardzo chorowała na jesieni. Irek ją próbował ratować. I zobaczymy. No widać ewidentnie, że jest chora. No ale okaże się, jak to będzie. Jeszcze rzut okiem. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami, że w ogóle jesteście cały czas z nami, że oglądacie, że komentujecie, że nas wspieracie. Jest to dla nas bardzo ważne i tak naprawdę motywujące. Wracamy na wiosnę, jak natura będzie budzić się do życia. Trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie i do zobaczenia na wiosnę.